Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką bluzeczkę króciutką do sukieneczki, na podkoszulki, topy. Będzie to tak naprawdę taki dodatek do naszej garderoby. Ja tą bluzeczkę przerobiłam sobie z kordonka firmy Shepies Maxi Sugar Rush i użyłam sobie kolorku 505. Przerabiam szydełkiem 3,5 mm. Takich motków zużyłam 4, ale to było tak dosłownie na styk. Jeden motek ma 50 gramów i w 50 gramach mamy 280 metrów. Jeśli chcecie spróbować, możecie oczywiście użyć innego kordonka bądź własnej włóczki. Trzeba po prostu przerobić próbkę i zobaczyć, jak wygląda sweterek właśnie przerobiony Waszą włóczką. Jeśli chodzi o sam projekt, będzie to sweterek robiony metodą raglanową, czyli od góry. Będziemy sobie tworzyć od razu ramiona, plecy i właśnie tą część, gdzie będzie tworzyła taki duży, dosyć spory dekolt w kształcie litery V. Linia raglanowa będzie z każdej strony taka sama. Mamy z 4 stron biegnącą w ten sposób. Jedyną trudnością może przy takich reglanach jest to, że rzeczywiście trzeba sobie poprzeliczać oczka, pilnować przede wszystkim każdych zwiększeń, każdych oczek, żeby po prostu ładnie, równo szło. I oczywiście wykończenie. Wykończenie robię na końcu, tutaj ten dekoldzik. Jest to taki trochę sweterek ażurowy, więc ja się też nie przejmuję, jeżeli gdzieś tam widzicie jakieś może niedociągnięcia, a ma to być lekka bluzeczka ażurowa. I przyznam się szczerze, że ja miałam kilka pomysłów na tą bluzeczkę. Na początku myślałam, że robię w ogóle taki dosyć długi sweter, ale później spodobał mi się pomysł, żeby po prostu jeszcze to była bluzeczka na lato, na właśnie sukienki czy topy, więc postanowiłam przerobić dosyć spory dekolt, który nie ma być do końca taki zakrywający, ma właśnie być widać naszą część garderoby i krótki, czyli tak naprawdę po skończeniu robienia już tutaj tej części, ja od razu robię sobie taki ściągacz, to jest moja taka dalsza część, po prostu pomysł na bluzeczkę. Jeśli oczywiście jesteście zaawansowani i potraficie, możecie oczywiście robić sobie dalej dłuższą bluzeczkę w tym wzorku, którym Wam pokażę. Ja natomiast przy tym projekcie postanowiłam zrobić po prostu coś krótkiego i jeszcze na lato. Jeśli Wam się podoba ta bluzeczka, to ja serdecznie oczywiście zapraszam na ciąg dalszy filmu. Mam nadzieję, że postawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał, bądź też zostawicie komentarz. Wiem, że za każdym razem się powtarzam, ale uwierzcie mi, te 3 rzeczy są niezbędne do funkcjonowania kanału. Algorytmy YouTube tak działają, że jeżeli się nic nie dzieje, to kanał spada, oglądalność spada, filmy są gdzieś na dole i wszystko się psuje. Jeśli chodzi jeszcze, słuchajcie, o wymiary, to tak jak mówiłam, ta bluzeczka jest dosyć, ma duży dekolt, więc takie M-ki, no może nawet L-ki, S-ki. Myślę, że spokojnie można zacząć od tej samej liczby oczek, ponieważ mamy dosyć dużą tą linię tutaj na dekolt, szeroką. Jeśli chodzi o szerokość sweterka, to ja uzyskałam też tutaj sporo, około 54 cm, ale ta szerokość tak naprawdę można robić dalej, czyli tak naprawdę ona się tworzy przez linię raglanową. Jeśli będziecie potrzebować po prostu większą, to robicie sobie dalej raglanik. Dla osób zaawansowanych pewnie jeszcze wiedzą, że szerokość swetra można jeszcze poszerzyć przy rękawie, przy oddzielaniu właśnie rękawów od tej części. Ale jeśli Wam się podoba ten pomysł i pasuje Wam akurat ta liczba oczek, to oczywiście możecie robić tak jak ja. Bluzeczka jest krótka, ma około 35 cm, jeśli chodzi o wysokość. Myślę, że to tyle i oczywiście jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. I czekam na Wasze zdjęcia na Facebooku czy na Instagramie. Też jestem ciekawa Waszych bluzeczek. Także zapraszam już na ciąg dalszy. Żeby zacząć sobie tą bluzeczkę, musimy oczywiście zacząć od wyznaczenia sobie szerokości na dekolt. Ja, żeby zrobić sobie tą bluzeczkę, na początek obliczam dla dekoltu tak, jakbym robiła po prostu dookoła. Dopiero później odejmuję te oczka, które będą potrzebne na dekolt V. Czyli zaczynamy od obniżenia sobie mniej więcej, ile chcielibyście mieć dekoltu, oczywiście licząc połowę tutaj na rękaw i cały tył. Ja mniej więcej oszacowałam sobie, że od jednej krawędzi do drugiej to będzie 36 cm, czyli gdybym robiła w okrążeniu, to będzie 72 cm. I również możecie w taki sam sposób sobie najpierw oszacować ilość centymetrów w obwodzie. I tak będziemy obliczać oczka. Następnie oczywiście trzeba wykonać próbkę. Ja taką próbkę wykonałam, ale już jej nie mam, mam już przerobioną tą część.
Więc pokażę Wam na tej części, jak będziemy sobie liczyć próbkę. Tutaj ta jedna moja część już została wyprana, stąd jest różnica we wzorku. Oczywiście jest to też taka dla Was propozycja, żeby po prostu po przerobieniu całej już oczywiście bluzeczki sobie wyprać, bo jak widzicie wzór się zupełnie inaczej układa po wypraniu, jest równy, ładny, natomiast ten taki, który przerabiamy na bieżąco, może się jeszcze gdzieś tam zawijać. Przechodząc dalej. Ja doradzam sobie zrobić większą próbkę, nawet z 30 oczek i oczywiście też dłuższą, żeby sobie zobaczyć, jak Wam się układa ta próbeczka. I tak naprawdę robimy ją oczywiście na płasko, bez żadnych raglanów. Robimy zwykły prostokąt, odtąd zaczniemy. Ja nie będę pokazywać Wam, jak zrobić próbkę, od razu będziemy sobie już przerabiać raglan, natomiast Wy sobie po prostu zrobicie taką zwykłą próbeczkę. I teraz tak, przykładamy właśnie centymetr do tej próbeczki i sprawdzamy, ile centymetrów zajmuje nam dana liczba oczek. Ja już sobie wykonałam swoją próbkę, więc już pokażę Wam moje wyliczenia. I u mnie wyszło tak, że 15 cm daje mi 24 oczka, czyli żeby mieć 15 cm, muszę mieć aż 24 oczka. Następnie obliczam sobie ten mój cały obwód, który Wam wyszedł. Tak jak Wam powiedziałam, u mnie to jest około 72 cm, czyli zapisuję dokładnie pod tą samą miarą, czyli pod centymetrami. Wpisuję sobie, ile chcę uzyskać i dzięki temu wyjdzie mi liczba oczek. Tutaj sobie zapisujemy x i metodą na krzyż, czyli mnożymy ze sobą te dwie liczby, które mają właśnie tutaj jednostki na przeciwległe, 72 razy 24 i całość mnoży się przez 15, czyli tam, gdzie jest jedna liczba na krzyż. I w ten sposób wychodzi nam poszukiwana liczba oczek. Mi wyszło 115 z haczykiem, oczywiście zaokrąglamy do liczby parzystej, czyli ja wzięłam sobie 116 oczek, to jest moja liczba, którą musiałabym nabrać, jeśli oczywiście robiłabym sobie sweter dookoła, ale ja robię sweter, bluzeczkę w kształcie litery V, więc musimy inaczej troszeczkę sobie to podzielić. I teraz tak, od 116 bądź Waszej liczby odejmujemy sobie 4 oczka, to będą oczka na nasze raglany. Oczywiście my je nabieramy, tylko chodzi teraz nam o wyliczenia, jak rozplanować sobie liczbę oczek. Wyszło mi 112 i teraz dzielę sobie te 112 na pół, to mi daje 56 oczek, cały czas mówimy o liczbie oczek, po to, żebym łatwo oszacowała, ile mam nabrać na tył i na rękaw, czyli dla mnie połowa oczek, dokładnie tutaj mam taką przedziałkę, czyli będzie mi łatwiej po prostu pracować na połowie oczek. Z tej połowy właśnie oczek wydzielam tył i rękaw. Druga połowa, gdyby oczywiście robić zwykły sweterek, byłaby na drugi przód i rękaw. Ale my tutaj skupiamy się na zupełnie innym dekolcie. I teraz tak, ja nie powiedziałam Wam na początku, ale ja sobie tak nie bez przyczyny wzięłam te 15 cm, ponieważ 15 cm to jest moja liczba różnicy pomiędzy szerokościami. Jak robicie sobie zawsze jakiś sweterek, to zauważcie, że czasami jest tak, że planujemy raglan tak w ciemno i nie wiemy, jaka szerokość nam wyjdzie w rękawach w stosunku do szerokości na dole. Oczywiście bardzo łatwo to można policzyć i ja to właśnie robię w taki sposób, że biorąc szerokość swetra 50 cm, oczywiście chodzi mi tylko o przód panel i obwód rękawa tutaj na dole, w najszerszym miejscu, gdzie macie pachę, ja robię z reguły na 35 cm, tyle mi wystarczy. Więc obliczam sobie po prostu tą różnicę, czyli od 50 odejmuję sobie te 35 i wychodzi mi 15 cm. To jest taka różnica, która będzie zawsze, jak będę robiła zwiększenia pomiędzy właśnie panelem przednim a rękawem. I gdy dojdziemy sobie do samego końca, kiedy już uznamy właśnie, że dosyć, zauważcie, że zawsze powinniście mieć właśnie tą różnicę tych 15 cm. Dzięki temu ja wiem, że jak dojdę do 50 cm, oczywiście nie musimy do tego dojść, tylko chodzi mi o to, że ta różnica, kiedy ja już będę miała tutaj te 50 cm, to w najszerszym punkcie tutaj powinna mieć 35. Dzięki temu wiem, że rękaw nie będzie za wąski, będzie za szeroki w stosunku właśnie tutaj do całej tej bluzeczki. Czyli dzięki temu, że ja już od razu sobie zmierzyłam ile to jest 15 cm, ile dla mnie to jest oczek, więc po prostu szukałam liczb, które dadzą mi różnicę
tych 24 oczek. I u mnie właśnie 40 minus 16 daje mi różnicę oczek 24, czyli dokładnie to, co chciałam uzyskać. Jest to trochę matematyki, ale jeżeli poświęcicie trochę więcej czasu, po prostu bardziej dopasujecie sobie pod swój wymiar bluzeczkę. Nie jest to aż takie trudne, naprawdę. Trzeba po prostu tylko poświęcić troszeczkę więcej czasu. Czyli tak, na tył nabieram 40 i na cały rękaw 16. I tym sposobem wiem, że ta różnica pomiędzy tymi dwoma liczbami zawsze będzie wynosić te 15 cm. Dzięki temu na dole uzyskam sobie odpowiednią szerokość. I oczywiście adekwatnie już do obliczonej tej liczby 40 i 16 sugerujemy się dalej, że oczywiście drugi rękaw musi mieć też 16 i teraz my oczywiście naprzód nie bierzemy 40 oczek, tylko robimy sobie dekolt V. Więc ja zdecydowałam, że na początek tu takie małe mam, może nie widać ten przód, tutaj takie kreseczki, to są 4 oczka z jednej i z drugiej strony. I tak naprawdę po dodaniu właśnie tych liczb to będzie moja suma oczek, które muszę nabrać, czyli 84 oczka. Czyli nie 116, tak jak Wam wyszło, tylko 84, ponieważ pomijamy znaczną część tutaj. Ta część będzie nadbudowywana po kolei w każdym rzędzie. I ja, żeby zrównać sobie tył z przodem, kiedy właśnie tu się oczywiście będzie cały czas zwiększało, tu również, w miarę gdy będziemy przerabiać większą ilość bluzeczki, ale mam różnicę 32 oczek, tak? Zobaczcie, że gdyby przód był okrągły i miał 40 oczek, nie byłoby problemu, ale w tym momencie ja zostawiam tu 4, czyli 40 minus 8 daje mi 32. I to jest liczba, którą ja muszę dojść. W którymś momencie muszę dojść i zrównać panel przedni z tylnym, tak, żeby się zgadzały. Oczywiście one się nie zrównają na poziomie 40, ponieważ my w każdym punkcie, gdzie jest raglan, będziemy jeszcze zwiększać, czyli tak naprawdę za punktem raglanowym i przed następuje zawsze zwiększenie. Za i przed, za i przed, za i przed. Czyli my tak naprawdę w okrążeniu zwiększamy o 8, ale nie robię tego w każdym okrążeniu. Zobaczycie dlaczego, ponieważ wzór jest tam i z powrotem, to Wam dokładnie pokażę, jak to zrobić. Natomiast trzeba będzie się jeszcze skupić tutaj na tym, ponieważ ja tu również nie dodaję w każdym okrążeniu. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w rzeczywistości na sweterze. Czyli zobaczcie, tak to wygląda po zrobieniu sobie już całej linii raglanowej. Cały czas zwiększaliśmy sobie tutaj, żeby dojść do momentu, w którym te obie części, tylna i przednia, nam się zrównają, czyli będzie taka sama liczba oczek. Ja właśnie skończyłam w tym miejscu i po prostu w dalszym części filmiku zacznę już od tego momentu, natomiast oczywiście ja Wam za chwilę pokażę, jak sobie zacząć górę. I teraz zobaczcie, jak zauważycie, ja mówiłam, że zaczynam sobie tutaj od 4 oczek, czyli zostawiam z tej strony raz, 2, 3, 4, tutaj 4, tu jest moje 16, oczywiście są dodatkowo punkty raglanowe, w środku mam 40, 4 punkty, 16 i w ten sposób pokażę Wam początek. Natomiast jeśli chodzi właśnie o zwiększanie, to oczywiście ja Wam jeszcze wytłumaczę, jak to wygląda, ale my zwiększamy tylko tak naprawdę na tej prawej stronie. Tak naprawdę my widzimy, że w każdym rzędzie jest zwiększenie, ale rząd na lewej stronie to jest taki rząd przejściowy, żeby po prostu wrócić i ładnie wykonać wzór. Ja te słupki nie wykonuję reliefowe przednie i tylne, tu są tylko przednie słupki i żeby wzór wyglądał w miarę ładnie i podobnie, po prostu lewa strona jest tak naprawdę takim przejściem do drugiej strony i na tej lewej stronie nic się nie dzieje, jest przerabianie po prostu zwykłych oczek, natomiast na prawej wykonujemy właśnie linię raglanową plus zwiększenie w każdej prawej stronie. I jeśli chodzi teraz o tą część, ja Wam dokładnie powiem, jak ja zwiększam tutaj. Założeniem tej bluzeczki jest dojść do momentu, w którym uzyskamy sobie taką samą liczbę oczek panelu przedniego i tylnego, ale jednocześnie chodzi o to, żeby też już zbudować całą linię raglanową, czyli my nie robimy takiego skosu delikatnego, tylko robimy duży skos. Ja się długo zastanawiałam, jak dokończyć tą bluzkę, chociaż mam wiele pomysłów na nią. Stwierdziłam, że jednak zrobię troszeczkę ją inaczej, dlatego będziemy po prostu sobie delikatnie tutaj zwiększać, tworząc duży skos. I ja już doszłam do tego momentu, gdzie tak naprawdę mam linię raglanową prawie 25 cm,
Tutaj długość jest też na 21 cm, więc dla mnie jest odpowiednia, czyli ja zostaję w tym miejscu, gdzie będziemy teraz już łączyć ze sobą te części i rozdzielać rękawy. I żeby dojść do tego właśnie punktu, że tak naprawdę wszystko naraz się dzieje, że zrobiliśmy sobie tą część tutaj i będziemy rozdzielać rękawy, będziemy robić tylko zwiększenia co czwarty rząd na prawej stronie. Co czwarty rząd mam na myśli, że zaraz zobaczycie, pierwszy rząd był cały, wracający rząd na lewej to jest dla mnie drugi rząd i kolejny rząd na prawej, jak się przypatrzycie, to tak, tu jest zwiększenie, bo są dwa oczka w jednym, tu nie ma. Zwiększenie nie ma. Zwiększenie nie ma. Wy tak naprawdę widzicie co drugi rząd, ale zauważycie, że żeby widzieć co drugi rząd, też trzeba wykonać rząd na lewej stronie, który jest tak naprawdę schowany, bo jest wykonywany oczkami ścisłymi z narzutem, to są tutaj te oczka, tak, żeby po prostu tylko przejść na drugą krawędź i dalej wykonywać. Tak naprawdę wy widzicie, tak jak mówię, bez zwiększenia, zwiększenie. Oj, uciekło. Bez zwiększenia tutaj i zwiększenie. Są dwa oczka i za każdym razem jest to oczywiście wykonywane z dwóch stron, czyli wykonując zwiększenia oprócz linii raglanowej, my wykonujemy jeszcze tu z każdej strony. I oczywiście ja już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Czyli zaczynamy od tego, że tak jak mówiłam, ja nabieram sobie 84 oczka. Biorę sobie szydełko 3,5 mm i nabieramy sobie, robimy sobie pętelkę podstawową i nabieramy sobie 84 oczka. Raz, 2, 3, 4, 5 i mam nabrane 84 oczka. Nabieram jeszcze jedno, które będzie oczkiem przejściowym. I teraz odwracamy łańcuszek w taki sposób, żebyśmy widzieli sobie taką środkową pętelkę tutaj, tylną tego naszego łańcuszka. Ona tutaj sobie biegnie i właśnie w drugie oczko wbijamy się i przerabiamy sobie półsłupek z narzutem, czyli w drugie oczko, to ostatnie, które dodaliśmy, jest oczkiem brzegowym, przerabiamy sobie zwykły półsłupek. Na początek pierwszy rząd robię półsłupkami, to jest tylko wyjątek, później pracujemy już słupkami i oczkami ścisłymi z narzutem, słupkami pojedynczymi, czyli wykonuję cały czas półsłupki nawijane, czyli narzut, wbijam się w środkową pętelkę, przekładam. Takie półsłupki wykonujemy sobie do samego końca. I mam już przerobione moje 84 oczka. Oczywiście tutaj musicie mieć zgodność oczek. Nie może być mniej ani więcej. Dokładnie tyle samo, ile po prostu wyliczyliście sobie. Robimy oczko do góry, odwracamy robótkę. Zawsze będziemy sobie robić oczko do góry, czyli takie oczko brzegowe. I od tej pory zaczynamy sobie robić już ten wzorek, który będzie na lewej stronie. To jest dokładnie ta tutaj część, czyli lewa i na lewej zawsze będzie wyglądał tak samo. Przerobienie po prostu pomiędzy tymi tutaj półsłupkami wbijam się pod 3 pętelki i robię oczko ścisłe z narzutem, czyli robię najpierw narzut, od razu w te pierwsze oczko, które jest tutaj pomiędzy, wbijam się i przerabiam sobie półsłupek, oczko ścisłe z narzutem, czyli przekładam przez 2 pętelki. Narzut, wkładam sobie tutaj szydełko, pobieram pod i od razu przekładam przez 2. Czyli tutaj, tak jak mówiłam, polega na tym ten ścieg, żeby po prostu sobie wrócić do prawej strony i dalej przerabiać te same oczka. Czyli wbijamy się dokładnie pomiędzy, tak żeby były 3 pętelki pod naszym szydełkiem tutaj i przerabiamy oczka ścisłe z narzutem. I tak przerabiam sobie do końca. I jestem już na końcu i oczywiście ostatnie oczko również możemy się wbijać pod 3 pętelki bądź tylko w jedno oczko, w zależności od tego, jak Wam jest tutaj wygodniej, czy widzicie tą trzecią pętelkę. Ja akurat sobie wbijałam tutaj w trzecią. Oczywiście każde końce trzeba znaczyć, bo łatwo się pogubić, czyli po przerobieniu jednej krawędzi i drugiej warto sobie zaznaczyć. Ja oczywiście tu nie zaznaczyłam, ale wiem, gdzie to oczko jest. Ale dla osób, które mają wątpliwości, warto po prostu znaczyć, żeby się nie pogubić, bo w raglanach ważna jest po prostu liczba oczek. I teraz z powrotem wracamy do prawej strony, czyli znowu oczko brzegowe i jesteśmy na prawej stronie. I od tej pory zaczynamy sobie już formować naszą linię raglanową, czyli zgodnie z moją tutaj instrukcją
zaczynamy od jednej z krawędzi, czyli na przykład od tej przerabiamy sobie 4 oczka, raglan, 16 raglan, 40 raglan, 16 raglan i 4. I tak powinnam dojść dookoła i jeżeli mam dobrą liczbę oczek, to będę miała wszystko w porządku. I zobaczcie, teraz będziemy przerabiać sobie 4 tutaj te półsłupki, ale będziemy już robić słupki pojedyncze, czyli takie zwykłe słupki. Ta tutaj część to są nasze oczka tutaj takie brzegowe, tego nie bierzemy pod uwagę. Czyli jak sobie policzycie te oczka, tak naprawdę pierwszy słupek jest tutaj, nie ten, tylko ten. I od tego właśnie zaczynamy. Czyli robimy sobie narzut, bijam się tutaj tak, żeby zaznaczyć ten półsłupek, jak gdyby zabrać go całego tutaj, żeby był na szydełku. Z tyłu on w ten sposób wygląda. To są takie właśnie słupki reliefowe. Pobieram sobie włóczkę pod nim i teraz przerabiam słupek, czyli przez 2, narzut jeszcze raz i przez 2. I tutaj obowiązkowo sobie znaczymy ostatnie tutaj to oczko, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest koniec. I jeszcze raz. Mamy zrobić takie 4, czyli mamy 2, 3. Tę pierwszą część na pewno się wykonuje gorzej, a im więcej zrobicie, to zobaczycie, że po prostu jest to prostsze. Ja też celowo wykonałam ten pierwszy rządek półsłupków, żeby właśnie się tak nie ciągnęła robótka i ładnie wyglądała. I zobaczcie, mamy te 4 słupki wykonane i w dalszej części musimy wykonać linię raglanową. Ja linię raglanową wykonuję dokładnie tak samo, tylko po prostu większa liczba narzutów, czyli zamiast jednego narzutu, żeby zrobić słupek, robię jeden narzut, przeciągam, nie kończę, robię znowu narzut, czyli już mam, nie licząc tej ostatniej pętelki, mam już 3 pętelki na szydełku, tak? 3. Przytrzymuję sobie tutaj paluszkiem i jeszcze raz bijam się tutaj pod. Tutaj trzeba sobie po prostu podtrzymywać sobie wszystkie niteczki, żeby Wam się nie pogubiły. I jeszcze raz 5 i znowu pod. On niestety troszeczkę się rozszerzył, ale on zniknie, zobaczycie, nie będzie taki rozszerzony. Czyli w sumie na szydełku mamy 7 pętelek, z czego przebijam się tylko przez te 6, czyli przekładam przez 6, jeszcze raz pobieram włóczkę i przez 2. I to jest moja linia raglanowa i jeśli chcecie, możecie sobie ją znaczyć, ale ona jest na tyle widoczna i ta pętelka jest po prostu większa, że ja tak naprawdę jej nie znaczę i nie wpinam sobie znaczników. I dalej robimy już rękawek, czyli według tego, co ja miałam na mojej rozpisce, muszę przerobić 16 słupków reliefowych oczywiście, czyli każdy kolejny przerabiam sobie tutaj 16. Nie robimy tutaj żadnego zwiększenia na razie, po prostu na razie tylko przerabiam sobie tą część. I ja przerobię sobie tutaj tak, żeby było 16. Mam 16 słupków reliefowych przednich, tu jest mój pierwszy bąbelek i znowu robię linię raglanową, czyli w sumie muszę mieć 7 pętelek, z czego przekładam przez 6. I mam raz, 2, 3 i znowu 4, 5. Tu trzeba sobie dobrze naciągnąć, popatrzeć, czy wbijamy się pod ten słupek. 6. On, tak jak mówię, ułoży się, nic nie będzie widać, tylko pamiętajcie, żeby w miarę sobie tutaj wyrównać, żeby te tutaj pętelki nie były jakieś nierówne. Przekładamy przez 6, jeszcze raz pobieram włóczkę i przez 2. I kolejny mój bąbelek. One się zaczną tak fajnie układać, im więcej ich przerobicie, więc pierwszy początkowy zawsze jest najtrudniejszy, ale później będzie w porządku. I teraz przerabiamy tył, czyli plecyki i ja mam tutaj aż 40 do przerobienia, więc przerabiam 40. 2 i plecyki przerobione, 40 półsłupków przerobione i oczywiście w kolejnym to jest linia raglanowa, czyli robimy dokładnie to samo. Tak naprawdę trzeba zrobić 3 narzuty i 3 razy się tutaj przebić przez 6 i przez 2 i znowu rękaw, czyli 16 słupków pojedynczych i przerobiłam 16 i jeśli mam dobrze wyliczone, to powinno mi zostać 5 takich półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. Oczywiście się zgadza. Ten jest tutaj jeszcze linią raglanową, czyli przerabiam sobie taki bąbel. Tak jak mówię, popatrzcie, że nawet po naciągnięciu tutaj tego półsłupka, żeby się tutaj wbić na początek, on się tutaj tak naciąga, ale tego nie będzie widać, więc się tym nie przejmujcie. I na końcu zostały mi jeszcze tylko 4
Raz, dwa, trzy. No i właśnie, no i ten czwarty jest tutaj na samym końcu. Ja już sobie tutaj wypnę marker. I ja postanowiłam, że będę się wbijała po prostu przez niego w ten sposób. Czyli jak gdyby na samym krawędzi przerabiam tą krawędź. Nie robię zwykłego słupka, tylko po prostu w ten sposób go przerabiamy. Czyli owijamy go mimo wszystko. Przerobiliśmy sobie prawą stronę. To jest nasza prawa strona. Wracamy na lewo. I tutaj, tak jak mówiłam, tu się nic nie dzieje. Tu musimy w każde to miejsce pomiędzy, tutaj pod 3 pętelki przerobić oczka ścisłe z narzutem, czyli narzut i przerabiam lewą stronę. Oczywiście znaczę sobie te pierwsze oczko, ale tak naprawdę ta krawędź nie musi być znaczona, bo będziemy zawsze przerabiać słupek, więc po prostu będziemy widzieć słupek. Bardziej potrzebna jest ta druga krawędź, bo tam niestety idąc do góry mamy troszeczkę inne zakończenie, bo musimy pójść do góry i zrobić słupek, więc tam nie widać aż tak bardzo. I zobaczcie, że ja tutaj staram się po prostu popatrzeć, jak jest ten bąbelek, żeby się również nie wbijać tu, tylko pod. Bardziej patrzymy, rozszerzając sobie pomiędzy podsłupkami, żeby słupkami, żeby się po prostu wbić pomiędzy i żeby każdą taką przestrzeń przerobić raz, żeby nie dodawać tutaj żadnych oczek, ani nawet nie robimy żadnej linii raglanowej. Zobaczycie, że po prostu ta linia raglanowa, jak coś mi się tu zaczepiło, powstaje tylko tak naprawdę na prawej stronie. Na lewej jest tylko przejście. Coś mi się nie chce. O, poszło. Czyli ja nawet, zobaczcie, tak rozszerzam Wam tutaj, żebyście sobie zobaczyli, jak tutaj to przebiega. Ten pierwszy rząd jest trudniejszy, bo zobaczcie, że zwija nam się i nie widać, gdzie się wbić. Dlatego idźcie równo, rozszerzajcie sobie w ten sposób i patrzcie, gdzie są te półsłupki. Później już w dalszych rzędach nie ma takiego problemu. Na początek zawsze te pierwsze rzędy jest gorzej nam przerobić. I przerobię sobie całą tą część do końca. I zaczniemy już rozszerzać. Przerobiłam sobie już prawie całą tą moją lewą stronę. Jestem tutaj w ostatnim punkcie. Miałam zaznaczone oczko, ale tu pod spodem widzę jeszcze tą trzecią pętelkę, czyli tam, gdzie się staram po prostu wbić pod trzecią, pod 3 i zrobić nasze oczko ścisłe. I mamy przerobioną lewą stronę. I pamiętajcie, że lewa strona, bez względu na to, czy tutaj rozszerzaliście na prawej, czy nie, zawsze wygląda tak samo. Nic nie rozszerzamy, nie robimy bąbelków, idziemy równo, czyli wyrównujemy po prostu to, co zrobiliśmy na prawej. I znowu oczko do góry. I teraz tak, jest taka sytuacja, jak widzicie tutaj, że widzę taki łańcuszek. Niech Was to nie zmyli. Ten łańcuszek nie będzie widać. On ma iść tam, do tyłu. Po prostu na początek tak to widać i może Was to przerazić, skąd on się tutaj wziął, ale on się później ułoży. My tak naprawdę mamy tutaj te słupki. Wiecie, jak sobie paluszkiem weźmiecie go tam do tyłu, na początku ułożycie, to on po prostu się tam schowa. To jest dokładnie to samo, co ja mam tutaj już przerobione, że po prostu po przerobieniu kilku rzędów on jest bardzo tutaj blisko brzegu, i on już tak nie wygląda jak na początku. My będziemy oczywiście obrębiać sobie jeszcze tą krawędź, ale ten pierwszy rząd może Was zmylić i pomyślicie, coś zrobiliśmy źle. Ja tak na początku miałam, dopóki się nie kapnęłam, że on się po prostu tak mi tutaj układa, że ta linia ostatnia tutaj, ona idzie tak naprawdę do środka, czyli w ten sposób. Tak? Czyli jakbyśmy chwycili w ten sposób, będzie coś takiego. Czyli my tak naprawdę pracujemy na prawej stronie na tych słupkach. I teraz zaczynamy już zwiększanie. Pierwszy rząd to był taki rząd, w którym musieliśmy sobie po prostu stworzyć dekolt, tu się nic nie działo, ale już od kolejnego zwiększamy. I teraz na prawej stronie, już zawsze na prawej stronie zwiększamy przy naszych raglanach. Tu jest moja linia raglanowa, ja jej tutaj nie zaznaczyłam, to są te takie większe bąbelki, je tutaj widać. Mamy jeden słupek i drugi. I przy tych słupkach będziemy po prostu 2 razy owijać, żeby z jednego powstał 2, z przodu i z tyłu. Cały czas tam, gdzie mamy linię raglanową, czyli w 4 punktach. A co drugi prawy rząd będziemy również zwiększać boki, tutaj krawędź przednią, to co Wam tutaj powiedziałam. Na razie mam tylko 8 oczek i w tym okrążeniu dodam jedno oczko z tej strony i z tej. I po przerobieniu
będę miała już różnicę mniejszą. To już będzie różnica 30 oczek. Za każdym razem lepiej sobie znaczyć, że na przykład w okrążeniu prawym, gdzie zmniejszaliście, znaczcie, za każdym razem odejmujcie sobie te 2 oczka i piszcie sobie, ile Wam zostało do zrobienia po prostu takich oczek. Jak dojdziecie do zera, to będziecie mieć pewność, że już po prostu przerobiliście tyle samo, co przód i tył. Tylko pamiętamy, że po prostu nie możemy zwiększać w każdym takim prawym rzędzie, bo ten skos wyszedłby za szybko, ale ja tak jak mówiłam na początku, krój tego swetra opiera się na tym, że rozdzielamy wszystko w momencie, kiedy po prostu dochodzimy do takiego bardzo niskiego już punktu. Ten dekolt jest naprawdę taki spory, bo to ma być taka ażurowa bluzeczka na top czy na strój kąpielowy, to nie ma być taki typowy sweterek V. Ok, za dużo znowu mówię. I zobaczcie, mamy znowu tutaj taką sytuację, że jest ten słupek, raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie, że przy tej krawędzi tworzy nam się tutaj krawędź, to nie jest słupek, to jest oczko do góry, które się w ten sposób tutaj zawija. Jego tak naprawdę widać tylko przy tej krawędzi, bo ta druga krawędź, ta końcowa, gdzie mam znacznik, nie ma tego, ponieważ my oplatamy słupek cały i oczko idzie do góry bardzo nisko, więc ono nie tworzy nam takiej krawędzi jak tutaj. Jedna strona będzie troszeczkę inaczej wyglądała, ale my sobie to wszystko obrębimy. Tak naprawdę nie macie się co przejmować tym. Ja to mówię tylko po to, żebyście czasem nie traktowali tego jako słupek i nie robili od razu tutaj. Pamiętajcie, że to jest oczko brzegowe, przejściowe. Zaczynamy od słupka, który jest tutaj, tej strony. Zobaczcie zresztą, jak robimy słupki, robimy oczka, to zawsze jest to ostatnie oczko i do niego jest tutaj ten słupek. Czyli idąc tym sposobem, ja robię od razu zwiększenie, czyli robię narzut. Ja robię tutaj jedno oczko do góry, bo jak zaczęłam robić dwa, to te boczne były krawędzie bardziej takie nienaprężone, dlatego robię tylko jedno. I robię od razu narzut i w tym czwartym, raz, dwa, trzy, cztery, robię podwojenie, czyli robię 2 półsłupki w jednym. Raz i od razu sobie znaczę. I jeszcze raz. To samo, dokładnie w tym samym oczku, czyli 2 razy owijam ten sam słupek. I mam już tutaj podwojenie. Następnie przerabiam sobie moje słupki dalej i zatrzymuję się jeden słupek przed moim raglanem. Na razie tego raglanu tak może do końca nie widać. I zobaczcie, to jest mój słupek przed raglanem, czyli tu również robię zwiększenie. Raz i jeszcze raz w tym samym miejscu, 2. I mam teraz mój raglanowy słupek. Jak sobie go trochę tak wyciągniecie, zobaczycie, że jest tutaj taka właśnie pętelka. I ja nie owijam o słupek, tylko właśnie o tą pętelkę. Dokładnie to samo, czyli robię narzut. I tak samo 6 razy muszę sobie owinąć, czyli mam 2, 3, tutaj na górze 4, 5, w ten sposób zawijam, że po prostu on mi tak ładnie będzie osadzał się na górze. I znowu jesteśmy za punktem raglanowym, więc również robimy zwiększenie. Raz i znowu 2. I tutaj pamiętajcie, że technika jest zawsze taka sama. Przy 4 raglanach, za każdym razem na prawej stronie musimy dokładnie zrobić to samo. Tak jak mówię, wygląda to tak, jakbyśmy robili tylko na prawej stronie te słupki, a mimo tego zwiększenia one wyglądają, jakby były w każdym, bo ta lewa strona jest po prostu takim przejściem tylko. Tej lewej strony tak naprawdę my tutaj nie widzimy, bo to, co robiliśmy na lewej stronie, owijanie, jest tutaj i my to tak naprawdę, zobaczcie, że my to zakrywamy, przerabiając te słupki. I znowu tutaj przerabiam sobie moje słupki. Szukam tego bąbelka, on jest aż tutaj, więc dojdę do tego momentu. I już jestem dokładnie słupek przed i słupek po linii raglanowej i tu również wykonuję zwiększenie. Czyli tak naprawdę na rękawie zwiększa się o 2 oczka, bo z każdej strony zwiększamy. Z tyłu zwiększamy tak samo o 2 oczka, bo z jednej i z drugiej strony. I na przodzie, ale tylko przy bąbelku pierwszym, tutaj będziemy zawsze zwiększać. Natomiast przód ten tutaj po prostu robimy co drugi rząd. To tak naprawdę też bardzo ładnie widać. Nie musicie się obawiać, że zapomnicie. Zaraz Wam pokażę. Tutaj owijamy sobie, tak jak mówiłam, na przodzie, tak żeby tutaj na górze było 6, tu dokładnie, przez 6 i przez 2. I znowu za tym naszym grubszym bąblem
zwiększenie. To trzeba powtórzyć przy każdym takim reglanie, czyli mam do zrobienia jeszcze dosłownie 2 takie punkty, tylko tak jak mówię, ten pierwszy słabo widać, bo się nam tutaj przekręca, ale jak sobie ułożycie, to tu jest pierwszy, znaczy trzeci i ten jest czwarty. Niestety dopiero po przerobieniu, zobaczcie, tego rzędu zanika nam ta część tutaj, a która nam przeszkadza i dopiero po prostu w tym rzędzie się to ładnie układa, także nie przyjmujcie się tym, róbcie dalej. Ja dorobię do końca już, ponieważ nie chcę tego samego powtarzać kilka razy. Reglanowa linia przy każdym punkcie wygląda tak samo. I pokażę Wam, co dalej. Oczywiście zatrzymam na końcu, bo na końcu pamiętajmy, że też musimy zrobić zwiększenie, czyli zamiast 4, które tutaj mieliśmy, będziemy mieć już 6, bo zwiększyliśmy tutaj i na końcu. I dokładnie robię to tak samo, czyli po prostu przebijam się luźno przez ten półsłupek i robię jeden półsłupek, słupek i znowu narzut i słupek. Jeszcze raz w tym samym miejscu. To są właśnie te zwiększenia, które Wam tutaj pokazywałam. I po tym okrążeniu tak naprawdę powinniśmy mieć o 10 oczek więcej, bo zrobiliśmy po 2 przy każdym reglanie, mamy 4 punkty, więc to jest 8 i dodatkowo na brzegu po jednym zwiększeniu, więc to jest 10. I znowu wracamy do lewej strony, na której mówiłam, że się nic nie dzieje, czyli przerabiamy, ja tutaj specjalnie rozciągam, żebyście widzieli, przerabiamy pod takimi każdymi oczkami, oczka ścisłe z narzutem. Wbijamy się pomiędzy nasze słupki i wracamy do naszej lewej strony. Ja tylko tutaj jeszcze pokazuję, że po prostu w miejscu, gdzie mieliście zwiększenia, tutaj jest trochę mniejsza ta przestrzeń, ale my oczywiście też musimy się tutaj wbić pomiędzy, ponieważ jest tu właśnie dodatkowe to oczko, które dodaliśmy. Tak to się tylko będzie zmieniać, żebyście nie pogubili sobie tych przejść. Czyli również za tym bąbelkiem pomiędzy i tutaj w tym zwiększeniu również przerabiamy w ten sposób. I tak robimy sobie znowu do końca. Już sobie tutaj oczywiście przerobiłam. Jeszcze tylko pokazuję Wam tą końcówkę, żebyście pamiętali, że tutaj było zwiększenie, więc też musimy uwzględnić tą przestrzeń pomiędzy dwoma półsłupkami. I co? Jesteśmy znowu na prawej stronie i tak jak mówiłam, co druga prawa strona rozszerza krawędzie te boczne. Tu zobaczcie, ewidentnie widać, że z jednego tutaj tego półsłupka weszły nam 2 i tu było zwiększenie. W ten sposób można poznać, jak zrobiliście w danym rzędzie. Zobaczycie, że będzie to bardzo łatwo widać. I teraz tak zgodnie z tym, co mówiłam, w tym rzędzie kolejnym moim półsłupkiem jest właśnie ten. Czyli nie ta krawędź, która tutaj jest przejściem bocznym, oczkiem, tylko ten ładny taki półsłupeczek. On dokładnie też inaczej wygląda, więc myślę, że nie ma się jak pomalić. Natomiast no, pamiętajcie, że nie możemy tego traktować jako ta boczna krawędź. Czyli mam tu raz, 2, 3, 4, 5, 6 półsłupków. I teraz co drugi, czyli w tym po prostu przerabiam jeden półsłupek w tym miejscu. Raz, 2. W sensie, że 2 razy jako słupek. Mam jeden półsłupek i broń Boże, nie przerabiam jego jeszcze raz, tylko już w kolejnym przerabiam sobie słupek. W ten sposób to będzie wyglądało, że już tylko po jednym, ale oczywiście linię raglanową przerabiamy, zwiększając cały czas w każdej prawej stronie. Czyli jak dochodzę sobie tutaj do mojej linii raglanowej, już będzie coraz lepiej widać tą linię raglanową. Oczywiście na początku możecie znaczyć, później już będzie naprawdę widoczna. I zatrzymuje się słupek przed moim bąblem i tu również wykonuję zwiększenie, czyli raz i jeszcze raz w to samo miejsce i 2. I znowu linia raglanowa, czyli tu wysoko na górze wbijam się szydełkiem. 2, 3, 4, 5, 6 pętelek na szydełku, przekładam przez 6 i 7 przez 2. I tutaj za również ten słupek przerabiam podwojenie, czyli raz i 2. I słuchajcie, to jest tyle, jeśli chodzi o sposób przerabiania i robienia. W tym rzędzie, na tej prawej stronie, musimy przerobić po prostu podwojenia w każdym raglanie,
w ostatnim, pierwszym i ostatnim słupku i linię raglanową, natomiast na końcu przerabiamy tylko jeden półsłupek. I znowu przerobimy sobie całą lewą stronę, wracając, i będziemy na prawej stronie. I to będzie już kolejny rząd, w którym będziecie widzieć właśnie dwa osobne te słupeczki i już zrobicie zwiększenie w tym słupku tutaj. Czyli znowu trzeba będzie dokładnie powtórzyć tą część, którą tutaj Wam pokazywałam. Co drugi prawy rząd zwiększa nam krawędź tutaj tą, natomiast w każdym jest zwiększenie tutaj. Dokładnie to widać właśnie na tym, co ja tutaj już mam. A z każdej takiej strony, tak jak Wam pokazywałam, widać jeden słupek i z tego jednego słupka dwa. Jeden słupek i z tego jednego słupka dwa. To wygląda jak co drugi rząd, dokładnie prawy, ale oczywiście my pomiędzy mamy lewe rzędy, więc tak naprawdę my musimy wykonać co czwarty rząd, ale ja Wam mówię co drugi prawy, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Te lewe tak naprawdę po prostu ich nie widać. I ja już mam przerobioną tą część, więc pokażę Wam, co dalej. Oczywiście trzeba się upewnić, że liczba oczek Wam się zgadza. Z przodu jedna połówka, jak i druga muszą dać tyle samo, co plecyki. Mówimy teraz tylko o tych połówkach przód i tył. I ja skończyłam dokładnie na zwiększeniu ostatnim tutaj i przerobieniu sobie jeszcze na lewo. Czyli jestem w momencie, gdzie mam liczbę oczek już prawidłową i przerobiłam sobie po zwiększeniu na prawej, lewą stronę. I teraz jeśli chodzi o ciąg dalszy, to mi ostatecznie udało się uzyskać 102 oczka na plecach i adekwatnie po 51 z jednej strony i z drugiej strony. I mamy jeszcze linie raglanowe. Ja wymyśliłam sobie, że tą dalszą część będę robiła trochę inaczej. Dla zaawansowanych, jeżeli chcecie kontynuować wzór taki sam jak tutaj, wystarczy po prostu łączyć sobie na środku i przerabiać tam i z powrotem. Można też pokusić się o stworzenie jeszcze takiego raglanu, ale to już będę robiła inny sweter i pokażę wtedy na innym sweterku. Tutaj natomiast po prostu robię krótką bluzeczkę z takim ściągaczem 2×2, więc żeby go stworzyć, potrzebuję liczbę podzielną przez 4. Sprawdźcie sobie, czy liczba oczek na tylnym panelu, przednim panelu, jak i reglanowa da Wam liczbę podzielną przez 4. U mnie akurat, może tak nie celowałam, ale udało mi się uzyskać, ponieważ mam te 102 oczka. Jeśli przyłączę razem z tą linią raglanową, będę miała 104 z jednej i z drugiej, więc 104 ładnie dzieli się na 4, mam 26. I jeśli u Was brakuje Wam, załóżmy, zawsze będzie brakować jakąś tam liczbę, no niewielką liczbę, może brakować 2 oczek w zasadzie lub no 4 nie, w zasadzie 2. Wówczas trzeba po prostu przy rozdzieleniu sobie tutaj tych rękawów dodać po prostu po jednym oczku. Oczywiście dlatego teraz to było takie ważne, pilnowanie tych oczek, nie zgubienie sobie, żeby się okazało, że gdzieś tam zapomnieliście dodać. Tutaj akurat wzór jest wymagający i trzeba sobie pilnować. Ewidentnie jeśli macie jakieś pomyłki, można je tutaj jeszcze skorygować przy rozdzieleniu na rękawach i ja Wam zaraz pokażę, jak będzie wyglądał właśnie ciąg dalszy tej pracy. Czyli tak jak Wam pokazywałam, ja skończyłam sobie na podwojeniu z prawej i przerobieniu lewego rzędu. I teraz jestem na tym lewym rzędzie i już tutaj połączę sobie na lewej stronie te dwie krawędzie. Żeby to zrobić, potrzebuję sobie wyszukać tutaj ostatniego oczka. Oczywiście mi to już uciekło, ale to jest moje ostatnie oczko. I oczywiście nie odcinamy nitki, tylko przekładamy sobie oczko ścisłe, robimy takie po prostu łączenie. Czyli jeszcze raz, mam tutaj luźne oczko, bijam się tu, przekładam, jestem jak gdyby na tej drugiej stronie i odwracam sobie teraz na prawo. Teraz już będziemy pracować dookoła. Tak jak mówię, ja nie robię tam i z powrotem już, oczywiście Wy możecie sobie dalej kontynuować. Ja chciałam stworzyć sobie troszeczkę inny wzór i zobaczcie, że mamy tutaj to zwiększenie, o którym Wam pokazywałam. Na początek przerobię sobie jeszcze zwykłe takie oczka, znaczy słupki zwykłe, reliefowe przednie, czyli po prostu robię sobie od razu narzut i wbijam się w te poprzednie oczka tutaj. Tu było zwiększenie, więc muszę wybrać sobie ten słupek, ten pierwszy i przerabiam zwykły półsłupek.
czyli tak samo jakbyśmy przerabiali na prawej stronie, z tym, że tam po prostu połączyliśmy sobie i tu biegniemy już od tej drugiej strony. Odwróciliśmy i robimy sobie dalej na prawej stronie, tutaj z tej strony. I przerobię sobie tą część tutaj, to jest ta przednia, pierwsza część i już wydzielimy sobie rękawki. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Przerobioną już tą pierwszą część po połączeniu i jestem w miejscu, gdzie mam linię raglanową i tu jest mój rękaw. Ja tego rękawu już nie chcę przerabiać, więc ostatni słupek, jaki muszę zrobić, to jest właśnie przy linii raglanowej. U mnie ten słupek jest potrzebny, więc przerabiam go zwyczajnie, już jako zwykły słupek. Kończę robić linię raglanową. I teraz pomijam ten rękaw, czyli po prostu składam go sobie w taki sposób, żeby tu mi się tak ułożył na prawej stronie i od razu przerabiam również tą linię raglanową. I teraz uwaga, jeśli Wam brakuje tego oczka jednego, możecie po prostu zrobić jeszcze jedno oczko w tym samym miejscu i dopiero przerobić kolejne tutaj relief, bądź zrobić jedno oczko w taki sposób, ale wtedy tworzy się większa dziurka, więc ja po prostu planowałabym, radziłabym po prostu zrobić sobie jeszcze jedno tutaj oczko, tak by to wyglądało, znaczy słupek, i dopiero przybliżyć i przerobić sobie ten drugi słupek. I wtedy mamy wyrównaną tą liczbę. Nawet jeżeli pogubiliście oczka, tutaj można sobie go wyrównać. Ja nie chcę tutaj dodawać, więc przerobiłam tylko jeden słupek. Przybliżam sobie bardzo blisko, żeby oczywiście też nie robić takiej dziurki. Bijam się w relief i przerabiam sobie ten słupek tutaj. I znowu teraz jestem na plecach, więc przerabiam sobie tymi słupeczkami plecy. Tutaj zobaczcie, powstanie nam taka lekka przestrzeń z racji tego, że właśnie słupki nam ją tworzą, ale przy przerobieniu rękawków wszystko sobie tutaj jeszcze wyrównamy, obrębimy, więc później Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Na razie skupimy się na tej części. I tu oczywiście przerabiam całe plecy do drugiego rękawa. Jestem już przy drugim rękawku. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj nie robimy żadnych zwiększeń już nie dodajemy żadnych oczek. Ostatni mój jest tutaj do przerobienia raglan jako zwykły słupek. Wy oczywiście wyrównujcie sobie, jeśli potrzebujecie dalej coś dodać, to jak najbardziej. Ja znowu łączę tak rękaw, żeby po prostu go pominąć. Mam nadzieję, że to widać. I oczywiście wbijam się znowu w to samo miejsce, narzut i robię sobie tutaj słupek, tak żeby było tutaj w miarę ściaśnięte. I tu też przerabiamy już sobie same słupki, już nic tutaj nie dodajemy. I aż do naszego końca, a raczej początku, w którym właśnie tutaj zaczynaliśmy. I już przerabiałam sobie wszystko dookoła, został mi tutaj tylko jeden jeszcze słupek, więc przerabiam go tak jak zazwyczaj z tej strony, czyli po prostu wbijam się dookoła i jestem w tym miejscu, gdzie łączyliśmy. I teraz tak, ja, tak jak mówiłam, robię tutaj inny wzórek. Jeśli chcielibyście go kontynuować, no to dla zaawansowanych po prostu trzeba cały czas łączyć, odwracać, robić na lewej stronie i z powrotem na prawej, ale ja tak nie przerabiam. Postanowiłam, że to będzie trochę inna bluzeczka, więc robię tak. Tu, gdzie mam ten pierwszy półsłupek, nie łączę w pierwsze oczko, ponieważ nie chcę takich łączeń. Wiem, że tutaj by zupełnie inaczej wyglądało. Od tego momentu będę przerabiała półsłupki nawijane, czyli nie słupki, tylko półsłupki, czyli wbijamy się dokładnie tak samo, ale przerabiamy na raz. W ten sposób. Ja sobie początkowo tutaj zaznaczę, żebym wiedziała, który to jest, chociaż to widać. I jeszcze raz robię taki sam półsłupek z przodu. Raz. Następnie taki półsłupek będę robiła od tyłu, czyli tym razem szydełkiem muszę się wbić od tyłu, przeciągnąć sobie szydełko przed, tak, że na szydełku mam z tyłu, a z przodu widzę szydełko. I przeciągam sobie w ten sposób sznurek, kordonek i przerabiam półsłupek. I to samo. Jeszcze raz. Tu muszę przełożyć sobie sznureczek, żeby mieć 3. Przekładam i jeszcze raz. I teraz z powrotem robię ten sam ściek, czyli 2 półsłupki nawijane reliefowe z przodu i 2 z tyłu. Może w ten sposób. Cały czas będę robiła tak samo, dlatego robię to półsłupkami, ponieważ słupki byłyby zbyt luźne i mogłoby się to bardziej różnić, ponieważ tutaj mamy dosyć sztywną tą górę, dlatego że wracaliśmy na lewej stronie i usztywniła się z tyłu ta góra.
Gdybyśmy to robili dalej takim samym sposobem, to oczywiście sweterek by był podobny. Ja natomiast zmieniam, dlatego wzmacniając ten ściek robię po prostu słupki, półsłupki nawijane. Już mi się myli. I teraz właśnie dzięki temu, że mamy liczbę podzielną przez 4, powinniśmy skończyć na półsłupkach wbijanych od tyłu. Ja mam nadzieję, że sobie to dobrze wszystko wyliczyłam i że tak mi wyjdzie. Tak cały czas przerabiamy sobie teraz dookoła. Tutaj się nic nie zmienia. Oczywiście w tych miejscach, gdzie mamy łączenie, również przerabiamy tak samo. Po prostu po zbliżeniu, gdy widzimy tutaj te słupki, trzeba się po prostu odpowiednio wbić, czy z przodu, czy z tyłu. To później, tak jak mówiłam, na rękawie się wszystko jeszcze wyrówna. I ja przerobię sobie dookoła, pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. I u mnie na szczęście wszystko się zgadza, czyli dobrze sobie tutaj to wszystko obliczyłam. 2 ostatnie półsłupki to są dla mnie półsłupki od tyłu, czyli tutaj dokładnie to, co mi tu zostało, przerabiam sobie od tyłu. I jestem z powrotem na początku. Oczywiście tego nie trzeba znaczyć, ja tylko tak zaznaczyłam sobie dla własnych celów. I z powrotem zaczynamy ten sam ściek, czyli teraz cały czas robimy dokładnie to samo. Znowu wbijamy się tutaj w ten pierwszy taki półsłupek i robimy znowu do przodu reliefy przednie. Oczywiście patrzcie, gdzie jest półsłupek, bo teraz mamy tutaj ten półsłupek troszeczkę mniejszy, więc trzeba się powbijać pomiędzy tutaj i przełożyć sobie od tyłu. 2 od tyłu, 2 od przodu. Tutaj technika się nie zmienia, tylko tak jak mówię, może być na początku gorzej, bo półsłupki nawijane są niższe, więc trzeba dobrze sobie po prostu wypatrzeć, gdzie one są i przerabiać cały czas tak samo. Przerabiamy naokoło, nie łączymy, dzięki temu nie będzie niepotrzebnego szwu. I oczywiście, jeśli chodzi o ten dekolt, to nie przejmujcie się, my go będziemy ładnie tutaj wykańczać, obrębiać, to nie jest efekt końcowy. Skończymy tylko po prostu ten ściągacz i zajmiemy się i rękawami, i dekoltem. I teraz ja cały czas dookoła, już bez rękawów, przerabiam sobie właśnie ten ściek. Przerobię sobie na kilka centymetrów, to będzie krótka bluzeczka i powiem Wam, jak to u mnie wyszło i jak sobie zakończymy. Ja już skończyłam przerabiać mój ściągacz. U mnie ma on około 7 cm, tyle wystarczy. Oczywiście Wy możecie sobie robić dalej. I jestem w miejscu, gdzie tak naprawdę ostatnim tutaj moim wzorkiem jest do wykonania sobie reliefów tylnych, ale w tym ostatnim wzorze nie robię półsłupków nawijanych reliefowych, tylko takie oczka ścisłe nawijane. Chodzi o to po prostu, żeby sobie zniwelować wysokość, czyli przebijam się tak samo z narzutem, tylko zamiast przerabiać jeszcze raz tutaj nitkę, od razu tą pętelkę, którą mam na szydełku, przekładam przez 2. I jeszcze raz, tak przerabiam sobie 2 oczka. No i to drugie mi się coś tutaj pomieliło. W ten sposób, czyli to oczko, które jest tutaj, ono przechodzi po prostu przez te 2. I teraz, w zależności od tego, czy zrobiliście sobie bardzo szeroki, macie dosyć szeroki ten ściągacz luźny, w sensie takim, że on Wam nie dolega zbytnio do ciałka, proponuję 2 wykończenia. Pierwsze wykończenie to jest właśnie takie też dosyć luźne. Po prostu w każdym oczku, którym tutaj macie, przerobić sobie jeszcze dookoła oczka ścisłe z narzutem. Czyli robimy sobie narzut, bijamy się w każde oczko i dookoła po prostu wykańczamy sobie takim ściegiem, żeby te oczka ładnie się układały i wszystko równo leżało. W ten sposób. Natomiast jeśli chcecie sobie bardziej ściaśnić ten ściągacz, żeby po prostu on tak luźno nie latał, w zależności od tego właśnie, od szerokości, jaka Wam się udało uzyskać, można wziąć szydełko, oczywiście to sama, i zrobić same oczka ścisłe, czyli po prostu bez narzutów bić się i przekładać sobie w ten sposób. To spowoduje ładniejsze zaokrąglenie, nie będzie tak luźno latał nam ściągacz. To wszystko zależy od tego po prostu, co chcecie uzyskać. Ale pamiętajcie, że oczka ścisłe bardziej zaciskają robótkę, wyglądają troszeczkę inaczej, więc one tak naprawdę, jeśli macie małe szydełko i zaczniecie je robić, to zobaczycie, że mogą za bardzo też ściaśnić. Musicie po prostu przerobić i zobaczyć,
ubrać na siebie i sprawdzić, czy chcielibyście po prostu jeszcze coś tutaj zaokrąglić, żeby się ładnie układało, czy zostawiacie te oczka, czy te. Ja postanowiłam, że przerobię sobie tymi oczkami ścisłymi. Tak zrobię do końca i jak dojdę tutaj, to pokażę Wam, co dalej. I jak już przerobicie sobie pełne okrążenie, to po prostu wyjmuję szydełko, wkładam z tej strony tutaj do oczka, przekładam sobie tutaj tą pętelkę na tamtą stronę i teraz od tej tutaj strony mam tą pętelkę i mam mój kordonek. Robię po prostu takie oczko ścisłe i zaciskam mocno. Oczywiście tą część trzeba sobie tutaj pochować albo wzdłuż, albo w ściegu. I zabierzemy się teraz za dekolt. I zanim Wam pokażę jeszcze dekolt, stwierdziłam, że szybciutko jeszcze pokażę rękawki. Ja rękawki tak naprawdę robię już tylko 2 rzędy. Jeden rząd półsłupków, nawijanych też reliefowych, a drugi rząd to są oczka ścisłe. I zaczynamy sobie w miejscu, gdzie jesteśmy przed, jak gdyby tutaj tym naszą linią reglanową, tak żeby iść zgodnie z wskazówkami zegara, czyli z jednej strony będzie to tył, z drugiej przód. Tu akurat przerobiłam sobie przód. Sami zobaczycie, że po prostu trzeba sobie tak ułożyć bluzeczkę, żeby zacząć od strony, w której będziemy iść zgodnie z wskazówkami zegara. I w tym momencie akurat drugi rękawek zaczynam, jak gdyby, widzicie, tu mam plecyki. I teraz co robię? Po prostu tutaj przed tą linią reglanową wbijam sobie luźno szydełko i zaczepiam sobie kordonek. Robię sobie pętelkę podstawową. Przekładam tutaj zmniejszam ją oczywiście, przekładam pod i zabezpieczam oczkiem ścisłym. I teraz tak naprawdę robię sobie dalej moje półsłupki nawijane, nie słupki, tylko półsłupki, dzięki temu nie będzie tak tutaj luźno przy rękawku. I cały czas robię te półsłupki właśnie takimi reliefami, czyli wbijam się dosłownie tutaj pod słupek i przerabiam półsłupki. To już znacie, więc przerabiam sobie tak dookoła, do momentu, aż dojdę do tego miejsca i już przerobiłam sobie dookoła, dokładnie do tego momentu i zobaczcie, mamy teraz taką dziurę i teraz tak, wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Czy chcecie, żeby rękawy były jednak węższe, to można od razu połączyć sobie tutaj w pierwsze oczko, które zrobiliśmy na półsłupku i od razu przerabiać sobie już oczkami ścisłymi, natomiast tą dziurę, która tutaj powstanie, po prostu trzeba sobie zaszyć na lewej stronie, połączyć ze sobą. Bądź też, jeżeli chcecie, można sobie po prostu tutaj jeszcze dorobić półsłupki w miejscu, gdzie mamy te przerwy. I tak naprawdę, jeżeli nawet dodawaliście tutaj oczka, czy dodawaliście słupki, teraz jest właśnie moment, żeby sobie tutaj to wyrównać. Ja w sumie w pierwszym rękawku dodałam sobie jeszcze tutaj 5 półsłupków i zrobiłam to dokładnie w taki sposób, że zrobiłam tutaj w miejscu, gdzie miałam linię raglanową, 1 półsłupek. Tutaj te słupki się, zobaczcie, one się ze sobą łączą. Jak tak popatrzycie, one powinny być złączone. Ja po prostu dodałam sobie tutaj półsłupek również w tym słupku. Dodałam na środku mniej więcej i znowu to samo w słupku i to samo w tej tutaj linii raglanowej, czyli ja w sumie dodałam takich 5 półsłupków, ale nie tworzy mi to jakiejś zwartej tutaj przestrzeni. Mam tutaj luźno, więc nie dodałam zbyt dużo. Ten sweterek w ogóle jest luźny, więc mi to nie przeszkadza. Jeśli wolicie, można dodać tu ich więcej, bądź zrobić tą pierwszą metodą, po prostu od razu złączyć i zszyć. I już ostatnią rzeczą do wykonania tutaj jest po prostu przerobienie sobie dokładnie tak samo jak na dole dookoła oczek ścisłych. Dzięki temu rękawek się tak ładnie ściągnie, nie będzie taki luźny. I to w zasadzie jest koniec, jeśli chodzi o rękawek. Ja kończę na tym, ponieważ mam już tutaj odpowiednią i wysokość, długość, znaczy się, więc nie dorabiam nic więcej. Oczywiście, jeśli chcecie taki wzór, taki rękawek można zrobić sobie dłuższy, nawet dorabiając ściągacz taki sam jak na dole, a wszystko zależy od tego po prostu, co Wam się podoba. Ja sobie już przerobię to do końca, oczywiście ostatnie łączenie jest takie samo jak na dole i chowamy sobie do środka niteczki i zajmiemy się już dekoltem. I tak wygląda już moja bluzeczka, ma już przerobione to, co najważniejsze, jeszcze tylko dekolt. I teraz tak, moja bluzka leży w ten sposób, zaczynamy od tej góry, czyli tak naprawdę w miejscu, gdzie mamy
te takie oczka brzegowe. Tutaj one nie są tutaj żadnymi słupkami, tylko mamy miejsca, gdzie są po prostu zakręcenia i oczka brzegowe. To jest tylko z jednej strony, bo z drugiej strony mamy po prostu zwykłe słupki, bo owijaliśmy słupkami. Więc zaczynam tutaj od tego momentu. I tutaj na górze mieliśmy 4 półsłupki. Raz, dwa, trzy, 4, więc automatycznie powinnam mieć tu 4 oczka. I ja właśnie to ostatnie, pierwsze oczko, co tutaj jest, przekładam sobie szydełko i tutaj zaczepię sobie kordonek, czyli znowu podstawowe oczko, przekładamy sobie pętelkę i robię oczko ścisłe. Oczywiście tutaj jeszcze wrócimy, natomiast zaczynamy od tych półsłupków, które tworzą nam ten brzeg. Pomijamy sobie tą część, tego nie będzie widać, bo to się zasłoni i będzie tutaj od strony lewej taka zakładeczka z jednej strony, ale tego nie będzie widać. Chodzi nam, żebyście za każdym razem wyszukali pierwszy słupek, taki ostatni czy pierwszy, który jest od tej strony. Pamiętajcie tylko, że raz powiększaliśmy, raz nie, więc trzeba wybrać ten słupek, który zawsze był ostatni. I będziemy tworzyć taki łańcuszek z oczek ścisłych nawijanych i zaczynamy od tego tutaj raz, dwa, trzy, czwartego, ostatniego albo pierwszego słupka, który mamy tutaj. Pamiętajcie, żeby pomijać właśnie tą część brzydszą, czyli robimy narzut, wbijam się jak gdyby pod ten cały słupek, przekładam pod nim włóczka i przekładam jeszcze przez tutaj te 2 oczka. Są to po prostu oczka ścisłe z narzutem, tylko w każdym takim słupku musimy to zrobić 2 razy. Ten słupek jest wysoki, więc jak zrobilibyśmy to tylko raz, a zmarszczyłby nam się po prostu dekot. I znowu wybieramy kolejny słupek. Tu jest akurat podwójne, było zwiększenie, więc biorę ten ostatni, pomijam tutaj to dziadostwo i robię ja tak samo 2 półsłupki, 2 oczka ścisłe z narzutem. Raz i jeszcze raz w to samo miejsce, 2. Czyli tak naprawdę z każdego słupka powstanie nam po 2 oczka powstaną. Na początek nie będzie to jakoś estetycznie wyglądało, ale później zobaczycie, będzie już ładnie. I tu kolejny słupek, przekładam i przerabiam. I jeszcze raz po 2 z każdego. I tu jest mój kolejny. Mamy raz. Oczywiście robię to cały czas tym samym szydełkiem, 3,5, tutaj nic nie zmieniłam. I przekładam. I znowu raz i 2. Pamiętajcie, żeby zrobić sobie po 2 oczka. I tutaj na tej stronie robię w ten sposób i dojdę do tego tutaj momentu i pokażę Wam, co dalej. Jestem już tutaj na środku, w tym miejscu. I teraz tak, oczywiście robimy dalej tak samo, czyli patrzymy, które słupki są ostatnie. U mnie ten jest ostatni, przed tutaj tą linią, a więc również wykonuję sobie tutaj 2 oczka ścisłe. Raz i 2. Z tym, że to ostatnie tutaj ja sobie zaznaczę, żebym wiedziała, które jest tutaj ostatnie. Co prawda pewnie będzie je widać, ale zaznaczę. I przechodzę od razu na drugą stronę i również pierwszy słupek z tej strony jest tutaj. Czyli on musi być jak gdyby nad tutaj tym łączeniem. Na razie jest to takie, musimy to zrobić bardzo tak właśnie ciasno, żeby nie było to takie luźne. I oczywiście też robimy sobie 2. Raz i 2. Wygląda to na razie w ten sposób. I tutaj robimy dokładnie tak samo, tylko że mamy właśnie od razu słupki już przy brzegu, więc nie musimy doszukiwać się, które one są. Po prostu przerabiamy sobie po 2 oczka ścisłe z narzutem w każdym takim półsłupku. Raz i 2. I tak robię do samej góry, tutaj do tego momentu. Ups. I jestem już na górze. Tym się nie przyjmujcie, że ten łańcuszek jest krzywy. Zobaczycie, że on się ładnie zagciągnie i będzie ładnie wyglądał. I tu również miałam 4 oczka. Raz, 2, 3, 4. Więc dokładnie robię to samo, tylko tutaj to oczko może troszeczkę tak brzydziej wygląda pierwsze, ale nie szkodzi. Przerabiamy tym razem już tylko w oczkach, w całych oczkach nasze oczka ścisłe nawijane. Bijamy się po prostu od góry tutaj w całą pętelkę. Czyli nie tutaj pod, tylko wybieramy całe oczko
i również przerabiamy sobie tutaj dookoła. Tylko pamiętajcie, że tutaj właśnie tworzył się taki podwójny ściek. Chodzi mi o ten tutaj najbardziej widoczny z tej strony, czyli przerabiamy sobie znowu do momentu, aż dojdziemy do naszego początku, tam gdzie zaczepiliśmy sobie naszą włóczkę. I jestem na początku, w miejscu, gdzie miałam pierwsze takie oczko łączeniowe, dokładnie to jest raz, dwa, trzy w czwartym tutaj tym słupku. Ja nie zaznaczyłam, ale może jednak warto po prostu to oczko, które tutaj zaczęliśmy, żeby można było łatwo połączyć. I zobaczcie, mamy teraz tutaj, choć u mnie są bardzo małe, ale widoczne właśnie takie nasze oczka. I teraz będziemy dalej pracować półsłupkami nawijanymi, z tym, że będziemy się wbijać tylko w tylną pętelkę, czyli dalej robię cały czas dookoła, czyli już nic nie po połączeniu, jakby po zrobieniu, przerabiam już tylko w tylną pętelkę. Czyli wbijam się tak od góry, o słaba ostrość, wbijam się od góry i zahaczam sobie w ostatnią pętelkę. Tu akurat mam małe te oczka i kordonek też jest cienki, więc trudno zauważyć, akurat jeszcze tutaj mam bardzo zaciśnięte oczko. O, chodzi nam o tylną pętelkę z tego tutaj takiego łańcuszka, czyli po kolei te pętelki. I tu będziemy przerabiać sobie też właśnie te oczka ścisłe z narzutem, czyli narzut w tylną pętelkę można sobie właśnie rozszerzyć i cały czas tak samo. Dzięki temu, że wbijamy się tylko w tą tylną pętelkę, zostanie nam tutaj właśnie taki ładny ściek i on się po prostu ładnie wpasuje w dekolt. Cały czas przerabiam tak samo. Po przerobieniu już kilku rzędów zobaczycie, że dekolt ładnie się po prostu zacznie układać. Ja przerabiam sobie cały czas tak samo. W ten sposób. Będzie widać właśnie tutaj tą małą falkę. To są te oczka przednie pozostawione właśnie z tych naszych tutaj wcześniejszych oczek łańcuszka. I ja znowu przerobię sobie do momentu, gdzie mam tutaj łączenie, czyli tutaj. Jestem, tak jak tutaj mówiłam, w miejscu, gdzie zaznaczyłam sobie markerem pierwsze oczko z tego rzędu. Tak naprawdę trzeba zaznaczyć jeszcze drugie, ale ja po prostu na razie mi to pierwsze wystarczy. W tym okrążeniu nie zmniejszam tutaj nic, więc po prostu po zrobieniu tego oczka jeszcze raz wbiję się tutaj markerem. Dopiero w następnym okrążeniu będziemy sobie tutaj zmniejszać, po to, żeby właśnie się ładnie dekolt formował. Czyli tutaj po prostu na dole pierwszy taki rządek przerabiamy sobie bez zmian, wbijając się tylko w tylną pętelkę i robimy całe okrążenie, czyli tak samo robimy właśnie przód, tak samo plecy, nic się tutaj nie zmienia, cały czas robimy sobie w tą tylną pętelkę. Ja sobie przerobię to dookoła i pokażę Wam znowu, co będzie tutaj. I już przerobiłam sobie dookoła, czyli tutaj też również robimy sobie w tylną pętelkę i znowu jestem tutaj na początku, gdzie doczepialiśmy włóczkę. I oczywiście wzór jest cały czas taki sam, czyli nie łączymy, tylko przerabiamy w tylną pętelkę i tutaj się nic nie zmienia do momentu, gdzie po prostu dochodzimy do tego szpica na dole, ponieważ tam musimy właśnie zacząć już w każdym okrążeniu zmniejszać, żeby on się po prostu ładnie układał. Tutaj się nic nie zmienia, czyli przerabiamy sobie dalej w tylną pętelkę, tylko trzeba teraz patrzeć, żeby sobie nie pomylić pętelek. Ma po prostu pozostać tutaj kolejna linia takiej fali, czyli tutaj, żeby pozostała, a musimy sobie wbić w tą. Nie mówię, żeby się nie pomylić, ponieważ tutaj od tej strony jest jeszcze jedna pętelka, a na oczko patrzymy jak gdyby tutaj. I ja przerobię sobie znowu do tego momentu i pokażę Wam, jak będziemy zmniejszać. Ja już przerobiłam sobie tutaj do tego roku. Zobaczcie, że zaczyna się już ładnie tutaj wyrównywać na ten skosik. I teraz tak, za każdym razem jak będziecie robić kolejne, trzeba sobie tutaj zrobić zmniejszenie. Czyli ja zatrzymuję się jedno oczko przed znacznikiem, robię narzut i wbijam się w jedną pętelkę tutaj. Wyciągam sobie już znacznik i od razu jeszcze raz wbijam się też w drugą pętelkę. Tutaj będzie może ciężko, ale też trzeba się tutaj przebić w tą tylną pętelkę. O, w ten sposób. Przekładam przez te dwie tutaj
i jeszcze przez kolejne. Czyli tak naprawdę przez wszystkie. I teraz zaczepiam sobie tutaj znacznik. To jest moje oczko ostatnie, które było tutaj zmniejszeniem. To samo muszę zrobić z tej strony, ponieważ robimy to zarówno dla tej strony, jak i dla tej, tylko tutaj nie wpinałam sobie znacznika, warto sobie to po prostu zrobić po przerobieniu. Czyli znowu narzut, bijam tu i jeszcze raz bijam, wykonując taki manewr, jakby po prostu chciała nabrać 2 oczka w ten sposób. Przekładam przez te 2 i jeszcze raz przez wszystkie. W taki sposób będzie wyglądało tutaj to zmniejszenie, czyli tak naprawdę warto mieć 2 znaczniki, bo musimy po prostu robić te zmniejszenia po 2 stronach, żeby to się ładnie układało. Tak naprawdę ta ilość rzędów zależy od Was, ile chcecie. Ja tutaj nie narzucam, ja sobie przerobię kilka i powiem Wam dokładnie, jak u mnie to weszło. Natomiast trzeba pamiętać, żeby właśnie zawsze już w kolejnym okrążeniu zatrzymać się przed znacznikiem, z tych 2 robić jedno i również tutaj z tych 2 zrobić jedno. Po prostu lustrzanym odbiciem to i to robimy razem i dzięki temu ten dekolt będzie się lepiej tutaj układał. Ja sobie przerobię jeszcze kilka rzędów, zobaczę, czy to już w sumie nie będzie ostatni. Oczywiście kończymy tutaj na końcu, przekładając w pewnym momencie tutaj w ostatnim oczku włóczkę i chowając do środka. W zasadzie to by było tyle, chyba że się połączę jeszcze, żeby Wam podać jakąś wskazówkę, że coś zmieniłam. Ale jeśli nic się nie zmieniło, to robimy cały czas tak samo do momentu, kiedy po prostu chcecie. I ja oczywiście jeszcze doradzam przebrać sobie ten sweterek, bo tak jak widzicie, on się musi ułożyć. Nawet widać to odcięcie tutaj, to było wcześniej po prostu prane, zupełnie inaczej wygląda, ścieg jest równy i ładny. Natomiast tak jak tutaj widzicie, on się różnie układa, czyli po prostu pierzemy. To by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się podoba moje bolerko. W sumie to nie wiem, jak to nazwać. I oczywiście serdecznie zapraszam Was na pozostałe moje filmy. Do zobaczenia.